Siemanko moi mili, dzisiaj przyjechał do mnie Mariusz ze Śląska swoją Skodą Octavią i ma z nią pewien problem. Jest za szybka, ciśnie ją po 250 km na godzinę. Ale mało tego, jest seryjna, a pod maską mamy tu 2.0 TDI. Panie drogi, ale czasy, żeby Skodami Octaviami w dieselku latać po ponad 250 km na godzinę według licznika. W dzisiejszym filmie Skoda Octavia RS czwartej generacji 2.0 TDI, którą wybierzemy się na próbę autostradową. Zmierzymy sobie ją raceboxem, no i zobaczymy, czy te 250 km na godzinę jest do osiągnięcia. Rocznik 2021, także jest to jeszcze przedlift, ale zobaczcie, jak ten samochód w ogóle korzystnie wygląda. No ja wiem, odcinek nagrywany jest ogólnie na spontanie, tylko próba autostradowa, ale szkoda byłoby nie zerknąć i nawet nie popodziwiać tej bryły. RS, także mamy tutaj zupełnie inne zderzaki, końcówki wydechów, bodajże jedna tutaj jest prawdziwa, druga fejkowa. Czarne emblematy, czarny taki lip z tyłu, bardzo ładne felgi, taki w sumie typowy dla sportowych Skód. W Skodzie Octavii trójce RS też był podobny wzór, ale w poprzedniej generacji. 19 cali, rozmiar Open 225×40. W ogóle jak widzę jest jakiś taki pakiet czerni, bo czarny lip, czarne lusterka, czarny grill. Ej, przyznacie, wygląda to bardzo poważnie. Jeszcze może szybki rzut oka do środka. No tutaj już wszystko jest przygotowane. Proszę bardzo, kamerki. Skóra Alcantara, czerwone przyszycia w takie rąbki, emblemat RS, broń Boże VRS, bo zaraz mnie tutaj wszyscy skodziarze pozabijali, czyż nie ma VRS-a? Nie no, chyba w Anglii są VRS-y, a w Europie RS-y. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na deskę rozdzielczą, która jest miękka, ale tutaj nawet jest na niej Alcantara, też z takim czerwonym przyszyciem. Pięknie to wygląda. To jest Skoda Octavia, proszę Państwa, dzisiejszych czasów. Rzut oka z tyłu, autko rodzinne. Że foteliska. Nie no, fotele są tutaj konkretne. Auto nie dość, że ma szyby akustyczne, to też przednia szyba jest otwierana, ma tą taką jakby folię naczepioną, nie ma tych jakby takich paseczków. I musiałem tutaj wyprowadzić nawet antenę zewnętrzną dla Raceboxa. Otwórzmy sobie maskę i serducho. Tak jak wcześniej mówiłem, 2.0 TDI, 200 koni mechanicznych, 400 Nm. Maszyna jest skonfigurowana z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów DSG, dwusprzęgłową. I teraz słuchajcie, masa własna, 1516 kg osiągi. Pierwszą setkę, według deklaracji producenta, powinniśmy tutaj uzyskać w 7,4 sekundy. A prędkość maksymalna to 249 km na godzinę. Według deklaracji. I to nie mojej. Myślę, że możemy pakować się za kierownicę. Ja już tutaj sprzęt mam przyszykowany. No i ciekawa jaka będzie pogoda. Wcześniej tutaj jak się spotkaliśmy było jasno, słoneczko, wszystko. A tutaj teraz jakieś chmurki. Szkoda czasu. Ciśniemy. Dobra, to palimy maszynę. Dzisiaj bez soundchecku. Nawet dieselek tutaj cicho dość pracuje. Jest tak wyizolowany po prostu od kabiny. Jeszcze sprawdzimy, czy tutaj perspektywa jest ok. Ogólnie z zewnątrz ten samochód chodzi po prostu jak każde 2.0 TDI. Jednak jeśli chodzi o wnętrze, to mode, damy sobie tutaj oczywiście sport. Słuchajcie. No, jest bulbulatorek, takie ciekawe to jest, ciekawe. Wprawdzie się może kapniemy, że jest tutaj podbicie raczej z głośników, czy tam może z jakiejś tutaj membrany, no w tej chwili nie będę tutaj aż tak wnikał w to. Dobra, musiałem tutaj ustawić, antena była zewnętrzna ustawiona, bo coś mam problemy z zasięgiem właśnie przez tą szybę. To w tym czasie możemy sobie tutaj zresetować zużycie paliwa. Dane 4,4 proszę, ze 130 km. Strasznie mało ten samochód pali. Jinx. No i myślę, że możemy jechać. Jeszcze tutaj klimę. Co ustawimy sobie? Wyłączymy klimatyzację. No i ciekawe, co to będzie. 249 km na godzinę według GPS-u. To jest świetny wynik, jak na Skodę Octavię 2.0 TDI. W ogóle aż byłem w szoku, jak zobaczyłem tą cyfrę. I dobra, tutaj widzę, że w trybie Sport już skrzynia jest w trybie S. I ciśniemy. Ole, tutaj podmielonko. No, bardzo rozsądnie się ten samochód naprawdę odpycha.
Ale jestem tutaj ciekaw prędkości maksymalnej. Niesamowicie. Prawdopodobnie tutaj nie ma żadnego kagańca, no bo przeważnie jak jest WAG, no to 250 jak jest, no to jest kaganiec, ale jak nie ma 250, przykładowo ja w mojej A6 C7 nie miałem kagańca w 2.0 TDI Ultra i szła ona ponad 250, jak on tak z góry bujnąłem. No, jeśli chodzi o wiatr, no to w stronę Berlina jest tutaj w plecy. Dobra, no ściągnąłem kamerę, no bo tutaj zaraz kontrolę. Jakaś kropelka nawet tutaj spadła deszczu. Oj, ciekawe jak to... Ciekawe, oby się pogoda nie popsuła, no. I spoko, Skoda Octavia RS wcale nie jest przypałowym samochodem. No i dobra, czy tutaj będzie 100-200 zaraz? Dobra, niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. I ciśniemy. Nawet fajny jest ten dźwięk z bulbulatora. Ciekawe doświadczenie. Boże, 2.0 TDI jak to idzie? Panie. Dobra, i hamujemy. Hamujemy, bo wolne wyprzedzanko. Ej, wiecie co? 17,37 w ogóle. Minus 2,3%. No, na równej drodze sobie jeszcze raz to sprawdzimy. Oj, dzisiaj chyba ponad 250 będzie. No tutaj to nawet nie patrzcie, bo właśnie przez tą klejoną i podgrzewaną szybę, no to będzie ciężko. Ale optymistycznie. Ustawiłem tutaj 200-250 też pomiar, wiecie, kurczę, 249 wpisane, ale na odcinku specjalnym często dzieją się tutaj przecież na Kołbaskowie różne rzeczy. Ej, szczerze, to tak jakby tutaj w ogóle nie było 2.0 TDI pod maską, ten samochód radzi sobie naprawdę tak luźniuteńko, powiedzmy. Teraz nie cisnę do dechy. Taka paka 8, dwie paki to kazik straszny. Co, tutaj sobie troszeczkę mocniej pociśniemy. Tu 3000 obrotów, 7 bieg i to w trybie sportowym i ten wóz się, proszę Państwa, napędza. I to tak naprawdę zgrabnie. Aż ze strachu ten GPS zaczął działać. Proszę, tutaj było nawet pod górkę. Co, nie zwalniamy jak na razie, nie? 100-200 bym chętnie sprawdził, ale nie zwalniamy, póki możemy tutaj cisnąć. Teraz to ja tak sobie w ogóle tryb luźnego Ryszarda, w ogóle nie cisnę. O, tutaj pozdrawiamy Coli, Byte Folgen. Dobra, tu zwolnię. Dobra, i decha. No i jest tutaj cichutko w środku, jest cichutko. Jestem w szoku, że to jest w ogóle Skoda Octavia. O, licznikowe już ponad 250. Ja pierniczę, ty. Patrzcie, jest równa droga, 256 km na godzinę, 250 według GPS-u. Coś niesamowitego. Ja chcę już na odcinek specjalny. Kurczę, aż bym nie zwalniał, ale muszę spadać tutaj 100-200. Tutaj już bym w sumie mógł mierzyć, ale trochę będzie za bardzo z górki. Poczekajmy, aż ta... nic za nami nie jedzie. Poczekajmy, aż ta A-klasa wyprzedzi ciężarówkę. O. O, nawet sobie tutaj wysoko biegów nie zmienia. Samochód nie przeciąga jakoś nie wiadomo jak. I słusznie, jak nie musi, to po co? Troszkę chyba będzie z górki. No minus 1,2%. Kurczę pieczone, 18,43. Ja tutaj wrzucę wam rekalkulację, żeby było ze zniwelowaniem. Kurczę, aż się tutaj drapie po głowie. O co tutaj chodzi, ty? Coś za szybki ten samochód jest jak na 200 koni. O ile wiem, to dopiero jest umówiony na program. A tak jak na razie jest seria. No dobra, odcinek specjalny. No to tutaj będziemy cisnąć, już nie będziemy tych jaj sobie robić, zwalniać 200-250. Mierzyć, tu się skupimy na prędkości maksymalnej, ewidentnie.
No, jest mały ruch. Troszkę wiaterek w dupkę, ale dzisiaj mały wiaterek. A sobie nawiewik troszkę poprawię do góry. Pewnie się jedzie tym samochodem. 251 już. 252. Ja pierniczę, według prędkościomierza to już 260. Nie, no nie wierzę. 260 prawie kilometrów na godzinę według GPS-u, 265 według prędkościomierza. Tak 259,7 było. Ja to kupuję. Dobra, drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmln. Auto bardzo fajnie się tutaj trzyma drogi nam. Właściwie, no nie jest jakieś super sztywne, ale jest tutaj DCC zawieszenie. Także jest teraz sztywniejsze troszeczkę. No, ze środka tylko ten bulbulatorek tutaj sobie wesoło śpiewa, no. Dla petrolheadów jest to śpiew, dźwięk silnika jest śpiewem. Wjeżdżamy na autostradę, średnie zużycie paliwa 13,6 litra. Ale ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Nie spodziewałbym się tego. Po 2.0 TDI, też 1500 kg. Jakiś współczynnik oporu powietrza tutaj musi być magiczny. 2.0 TDI, żeby to aż tak jechało w serii? Poważnie, to jest samochód jeszcze seryjny. Tutaj dopiero auto jest umówione na program. I tutaj też rozmawialiśmy z właścicielem, z Mariuszem, że jeśli będzie po programie, no to kurczę, kolejną próbę autostradową będzie można nagrać. Wie co, ja tutaj jeszcze sobie sprawdzę prędkości obrotowe. Dobra, jest 7 bieg, maneteczki, 7 bieg. To tak jest 120 km na godzinę, 1761 i stówka. 1506. Pięknie. Ej, ja rozumiem, że Skody są bardzo szybkimi samochodami na trasach. O, szczególnie białe. Ale ja pier... 2.0 TDI, 260 prawie kilometrów na godzinę według GPS-u. I okej, mam nadzieję, że ta Skoda Octavia, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Film krótki, ale konkretny. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.